Cześć, witam wszystkich z tej strony Anika. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić zimowy kardigan, taki naprawdę puszysty, fajny, mięciutki. Ten kardigan robi się bardzo prosto i bardzo szybko, bardzo przyjemnie. Przede wszystkim robimy go metodą raglanową, czyli będziemy robić go tutaj od góry, poprzez wydzielenie właśnie części już na rękawki i tutaj powstaje nam taki ładny wzorek łączący właśnie rękawki tutaj z panelem przednim. Cały projekt jest naprawdę bardzo przyjemny, szybko się robi. Ja wykorzystałam tutaj proste wzory, aczkolwiek bardziej skupiłam się na tym, żeby właśnie kardigan był łatwy do wykonania, bez żadnych szwów, bez łączeń, po prostu łatwo, szybko i przyjemnie. Kardigan zrobiłam z dwóch włóczek. Postanowiłam pomieszać ze sobą dwie włóczki. Włóczka firmy Drops Kid Silk. Jest to mieszanka właśnie moheru i jedwabiu. Natomiast włóczka Alize Diva jest to 100% mikrofibra. Ja połączyłam te dwie włóczki, ponieważ są one dosyć lekkie i wydajne. I przede wszystkim tutaj ta włóczka nie jest bawełną, jest mikrofibrą łączoną, więc ona się nie rozwarstwia, a jednocześnie ma taki połysk, czyli tak naprawdę nawiązuje nam tutaj do tej włóczki Drops Kid Silk, gdzie mamy jedwab, który właśnie nam troszeczkę tak połyskuje. Stąd pomysł na połączenie tych dwóch włóczek. Ja jestem bardzo zadowolona, tym bardziej, że ta włóczka jest rewelacyjna, jeśli chodzi o jakiekolwiek wyroby, bo pomimo, że jest to mikrofibra, jest naprawdę wysokiej jakości i tak naprawdę no, nie jest nam zbyt gorąco ani zbyt zimno, więc po prostu jest no, świetna, jeśli chodzi o takie wyroby. Tym bardziej, jeżeli połączymy ją z czymś puchatym, to ona doskonale się po prostu połączy. Nie będzie jakoś tak nam zbytnio właśnie przylegać czy zalegać. Tutaj ten wzór naprawdę świetnie się połączył. Ja postanowiłam połączyć dwie niteczki Drops Kid Silk, żeby było takie bardziej puszyste. Aczkolwiek można się pokusić o połączenie jednej niteczki, bo wiadomo, włóczka nie jest tania, a ja zużyłam aż 10 motków. Ale oczywiście starałam się szukać jakiejś promocji, więc no, udało mi się wykończyć sweterek. Natomiast tej włóczki użyłam około 250 gram, czyli około 2,5 motka, aczkolwiek tu są po 100 gram, więc trzeba kupić 3. Natomiast ta włóczka nie jest jakoś droga, więc po prostu połączenie nie jest jakieś bardzo strasznie drogie, natomiast jest idealny, jeśli chodzi właśnie o tą robótkę, bo dzięki temu powstał mi taki naprawdę fajny, puszysty, a zarazem lekki kardigan, ponieważ on ma niecałe 500 gram, no troszeczkę może więcej, aczkolwiek nie jest taki ciężki, jeśli chodzi właśnie o długość całego kardiganu, które zazwyczaj właśnie są długie i później robią nam się takie ciężkie. Postanowiłam wykończyć sobie rękawki właśnie tą włóczką Alize Diva, podwójną, żeby troszeczkę właśnie rozjaśnić sweterek. Natomiast całość już była wykonana z łączenia tych właśnie dwóch włóczek. I tak wygląda cały tutaj nasz kardigan. On się naprawdę bardzo prosto i bardzo szybko robi, ponieważ ja użyłam dwóch podwójnych właśnie włóczek. Robiłam na szydełku 4,5 mm, gdzie niegdzie tam mówię, że przekładam na 4 mm, chyba przy ściągaczu, tak pamiętam. Słuchajcie, projekt jest naprawdę prosty i łatwy i przyjemny. Robimy go od góry, idziemy tu przez rękawki, tu przez panele i po prostu później przyczepiamy niteczki, żeby robić dalej rękawki i kończymy tutaj na dole. Ja postanowiłam zrobić sobie taki ściągacz dookoła. Jest wygodniejszy i fajnie właśnie wykańcza nam tutaj całość robótki, całego sweterka. On biegnie całkowicie dookoła. Więc jeśli podoba Wam się taki kardigan i chcielibyście mieć taki kardigan, oczywiście możecie zmieniać kolorki, zmieniać nawet włóczki, podpatrzeć pomysł robienia, natomiast samemu dobrać sobie odpowiednią włóczkę i kolorki, jakie Wam się podobają. I jeżeli chcecie sobie tak zrobić prosto, szybko, łatwo ten kardigan, to oczywiście zapraszam Was na mój filmik. Zanim Wam jeszcze pokażę, jak zrobić ten kardigan, to podam wymiary, jakie mi weszły. Uważam, że ten kardigan będzie doskonale pasował naprawdę w dosyć sporych rozmiarach, bo on jest dosyć rozciągliwy przede wszystkim i też ja zrobiłam go dosyć dużego, więc tak u mnie tutaj szerokość to nawet jest do 55 cm z jednej strony, natomiast wysokość to jest około nawet 65 cm. Podejrzewam, że ona się jeszcze będzie tutaj rozciągać, więc po prostu nawet do 70 może sięgać. Ja natomiast postanowiłam sobie zrobić takie rękawki 3/4. Ja też nie jestem dosyć wysoka, więc u mnie ten rękawek daje wysokość taką 3/4, gdzieś dotąd. Wy oczywiście możecie go przedłużyć, zrobić większy, nawet ściągacz mniejszy. Naprawdę sweterek można zmodyfikować
modyfikować po swojemu. Ja tak naprawdę skupiłam się na tym, żeby po prostu on był prosty, łatwy, przyjemny i żeby się szybko robiło, żebyśmy nie musieli już zszywać i łączyć rękawków i takich tam rzeczy, których nie lubimy zazwyczaj, gdy robimy sweterki. Więc to by było na tyle. Nasz kardigan zaczniemy od wykonania sobie łańcuszka tutaj na dekolt dookoła, ponieważ będziemy go robić właśnie reglanem, czyli tutaj od góry będziemy nabierać oczko łańcuszka. Ja rozplanowałam, że potrzebuję 80 oczek łańcuszka. Wy oczywiście możecie robić podobnie jak ja lub też sami zwymiarować sobie pod siebie. Mój jest odpowiedni rozmiar przy 80 oczkach, więc tak będę robiła. Zaplanowałam, że 12 oczek będzie tutaj z przodu na rozpięcie, czyli z dwóch stron. Po jednym oczku zwiększającym, czyli to zawsze w jedno oczko będzie potrzebne, żeby zwiększać nasz reglan. Na ramionka 14 przeznaczyłam i 24, czyli jak gdyby tutaj całość z tych dwóch połówek na tył. I tutaj jest rozpięcie, będzie rozpinany kardigan, więc tutaj mamy jak gdyby przerwę. I to dało mi sumę 80 oczek. Oczywiście zaraz Wam pokażę to, jak wygląda w praktyce, czyli zaczniemy od nabrania 80 oczek łańcuszka. Robimy sobie podstawowe oczko. Ja biorę szydełko 4,5, łączę ze sobą moje wszystkie włóczki i nabieram 80 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5. I mam już nabrane 80 oczek łańcuszka. Teraz robię jeszcze jedno dodatkowe brzegowe, 81, które będzie tylko oczkiem brzegowym, nie będzie się wliczało do wzoru. Odwracamy sobie łańcuszek tutaj i będziemy pracować tutaj na tej tylnej pęteleczce. To pierwsze oczko pomijamy i w drugim oczku będziemy robić półsłupki nawijane. Czyli robimy narzut, wbijamy się tutaj w środeczek, przekładamy włóczkę i przez 3. I znowu narzut, wbijamy się w środeczek, przekładamy włóczkę i przekładamy przez 3. I znowu zwykłe półsłupki z narzutem. Tak musimy dojść do końca, czyli tutaj na razie przerabiamy łańcuszek z 80 naszych oczek. Wszystkie mają być półsłupkami nawijanymi. I jak dojdę do końca, to pokażę Wam, co dalej. Ja już przerobiłam sobie 80 moich półsłupków nawijanych i teraz od tego momentu będziemy już sobie tutaj profilować pod dekolcik, czyli najpierw był zwykły łańcuszek, a teraz zaczniemy już zwiększanie po boczkach. Zaczynając od jednego z brzegów, zgodnie z moim schematem, na początek muszę wykonać 12 zwykłych oczek, czyli to dla mnie będą już półsłupki nawijane, czyli robimy oczko brzegowe, zawracamy robótkę i wykonujemy 12 półsłupków nawijanych. Oczywiście będziemy się wbijać tutaj w tylną pęteleczkę, żeby właśnie powstał nam taki fajny wzoreczek. Czyli już cały czas pracujemy tak samo. Wzór jest bardzo prosty, jedynie trzeba będzie właśnie pamiętać o tych zwiększeniach i reglanach na boczku. Czyli tak, tu przerabiamy 12 zwykłych półsłupeczków wbijanych w tylną pętelkę. I mam przerobione już 12 moich półsłupków. Następne jest jedno oczko, w którym będziemy robić zwiększenia. I w tym momencie robimy w ten sposób, że w tym oczku, którym jest, będziemy robić jeden półsłupek nawijany w ten sposób, oczko łańcuszka i jeszcze jeden w tym samym miejscu półsłupek nawijany w ten sposób. I tutaj ważne jest zaznaczyć sobie te oczko, które było dodatkowe. To pierwsze tutaj takie środkowe tak naprawdę, zwykłe oczko łańcuszka. Bo w tym oczku będziemy znowu wracając robić kolejne zwiększenie. Następnie mamy część na rękawki i tutaj trzeba wykonać 14 półsłupków nawijanych. Czyli robimy dalej do momentu, kiedy będzie 14. Raz, 2, 3, 4 i przerobiłam sobie już 14 oczek i znowu mam oczko, które będzie tutaj zwiększeniem, czyli robimy znowu też w tylną pęteleczkę się wbijam, narzut, robię zwykły półsłupek nawijany, oczko łańcuszka i znowu półsłupek nawijany.
czyli jak gdyby w tym oczku mamy 2 półsłupki nawijane i jedno w środku oczko. I to właśnie w środeczku oczko trzeba sobie zaznaczyć w ten sposób, żebyśmy wiedzieli, wracając, gdzie mamy robić kolejne zwiększenie. I znowu teraz przerabiamy 24 oczka, czyli 24 półsłupki nawijane. Idziemy dalej, tak samo w tylną pętelkę cały czas się będziemy tutaj wbijać. Ja przerobię 24 i mam przerobione już 24 oczka. I teraz znowu będę robiła zwiększenia, czyli znowu narzut, półsłupek nawijany, oczko łańcuszka i znowu w tym samym miejscu półsłupek nawijany. W ten sposób. I zaznaczam sobie już mój trzeci tutaj róg, czyli znowu w to oczko, które żeśmy dodawali jako oczko łańcuszka. I teraz znowu wracamy do rękawka, czyli 14 półsłupków nawijanych. Raz, 2, 3, 4. I już mam przerobione 14, czyli jestem tutaj. Teraz muszę znowu zrobić już ostatnie zwiększenia, czyli jeszcze raz w tym samym oczku robimy półsłupek nawijany, oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu półsłupek nawijany i znowu zaznaczamy sobie już czwartym markerem, gdzie jest nasze oczko łańcuszka i na końcu powinno nam zostać 12 oczek do przerobienia, czyli przerabiamy sobie 12 półsłupków. Ja przerobię do końca i w ostatnim oczku oczywiście wbijamy się w 2 pętelki, czyli jak gdyby w całe oczko. Mamy już przerobiony pierwszy łańcuszek, tak naprawdę ten taki już zwiększający. Możecie sobie nałożyć na siebie i sprawdzić, czy właśnie taki dekolcik Wam będzie odpowiadał. To jest najlepsza metoda, żeby sobie po prostu zrobić taką próbaczkę i zobaczyć, czy jest w porządku. Wiadomo, że jeszcze robótka się będzie inaczej zachować po kilku rzędach, więc warto przerobić jeszcze kilka rzędów, zanim sprawdzimy, czy taka wielkość jest odpowiednia. Słuchajcie, od tego momentu będziemy cały czas w tych miejscach, gdzie zaznaczyliśmy marker, robić takie same zwiększenia, zarówno na prawej, jak i na lewej stronie. Czyli robimy oczko brzegowe, odwracamy robótkę i znowu robimy oczka półsłupki nawijane do momentu, aż dojdziemy do markeru. Oczywiście tutaj za każdym razem już będziemy mieć więcej oczek, z tej strony, gdzie jest rozpinana część po jednym oczku, natomiast z tyłu właśnie przy reglanie, zarówno jak i z jednej, tutaj jak i z drugiej strony będą tu rozszerzenie i tu rozszerzenie. Więc trzeba sobie pamiętać o tym, że robimy te rozszerzenia, bo jak zapomnimy, to wiadomo, nam się właśnie wszystko tutaj pogubi i będziemy mieć inną liczbę oczek. Czyli tak, ja przerobię tutaj, już powinnam mieć, jak zaczynałam od 12, to będę mieć już tutaj 13 oczek, ponieważ dodałam już jedno oczko tutaj z brzegu, więc przerabiam 13 oczek w tym momencie i tu mam właśnie jeszcze ostatnie do przerobienia, w tylną tutaj pęteleczkę i jestem w miejscu, gdzie miałam tutaj moje oczko łańcuszka dodatkowe i tutaj będę robiła właśnie zwiększenie, czyli tak, wypinam sobie na chwilę marker i będę wbijała się tutaj w całe oczko. Nie będę już wbijała się w tylną pętelkę, żeby za bardzo tutaj nie rozciągać wzoru. Czyli robimy tak, narzut, wbijamy się w całe tutaj pod, robimy oczko, półsłupek nawijany, znowu robimy oczko łańcuszka i jeszcze raz tutaj w tą całą tutaj pęteleczkę robimy jeszcze jeden półsłupek nawijany. I dopiero teraz możemy sobie wpiąć nasz marker właśnie znowu w to oczko tutaj łańcuszka. I przerabiamy dalej. Naszym kolejnym oczkiem jest tutaj to oczko, na tym było zaczepione. Czyli robimy znowu do momentu, kiedy będziemy mieć marker, robimy półsłupeczkami cały czas tutaj w tylną pętelkę. W ten sposób. I jestem tutaj znowu przed moim markerem, czyli to oczko, które było dodane jako tutaj z poprzedniego rzędu, przerabiam już zwyczajnie w ten sposób. Natomiast znowu zatrzymuję się w miejscu, gdzie mam marker. To było moje oczko łańcuszka, więc znowu wyszukuję sobie tutaj tej dziurki
i będę wbijała się, robiąc tutaj pod oczko półsłupek nawijany, oczko łańcuszka i znowu półsłupek nawijany. I znowu zaznaczam sobie moje oczko łańcuszka tutaj w środeczku, żeby mi nie uciekło i robię zwyczajne dalej półsłupki nawijane do momentu, kiedy znowu dojdę do mojego markera. Czyli dalej się tutaj nic nie zmienia. I jestem już przy moim trzecim znaczniku, czyli wypinam i robię dokładnie to samo w miejscu, gdzie mam moje oczko. Robię półsłupek nawijany, oczko łańcuszka i półsłupek nawijany i znowu sobie zahaczam o środkowe to oczko, które zrobiłam i tak robię dalej. Wzór jest naprawdę bardzo prosty, bo tak naprawdę jest dwustronny, czyli tak samo robimy z prawej, jak i z lewej strony. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby właśnie w miejscu, gdzie mamy ten znacznik, gdzie to oczko łańcuszka, przerobić po prostu zwiększenie, czyli półsłupek nawijany, oczko łańcuszka i półsłupek nawijany. I tak będzie za każdym razem. Ja dojdę jeszcze tutaj do końca i jeszcze raz pokażę Wam, jak to właśnie wygląda z drugiej strony. I doszłam sobie już tutaj do końca. Przerobiłam kolejną część tutaj mojej jednej strony, żeby pokazać Wam, że tak naprawdę na lewej stronie wszystko jest to samo. Czyli ja jeszcze mam tutaj jedno oczko do przerobienia. W ten sposób i znowu jestem w pierwszym moim tutaj takim reglanie, gdzie będę robiła zwiększenie. Mam tutaj moją dziurkę, czyli tak robię półsłupek nawijany, oczko łańcuszka i półsłupek nawijany. I to jest, słuchajcie, cała filozofia. Wpinamy sobie w środeczek i jedziemy dalej. I tak, słuchajcie, cały czas na prawej, na lewej, tak naprawdę nic się tutaj nie zmienia. Pilnujemy tylko rozszerzeń na tych 4 tutaj krawędziach. Słuchajcie, pomimo że wzór jest dwustronny, warto sobie zaznaczyć, która strona będzie lewa czy prawa. No z racji takiej, że wiadomo, będziemy doczepiać włóczki i żeby już chować na końcu. Ja zauważyłam, że właśnie ta krawędź, tutaj jedna z tych krawędzi ma dalej łańcuszek, tutaj jest przód, a druga ma bliżej łańcuszek, więc po prostu uznałam, że w ten sposób, że ta, która ma bliżej tutaj tej krawędzi łańcuszek, będzie moją prawą stroną i wszystkie dodatkowe włóczki, które będę doczepiała na lewej stronie. Tak musimy przerobić, słuchajcie, dotąd, dopóki tak naprawdę potrzebujecie, dopóki będą Wam sięgać tutaj paszki. Ja przerobię kilka rzędów i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. W ten sposób się już tutaj zacznie formować nasz pierwszy, do góry nogami, dekoldzik, reglanik. Więc dojdę do pewnego momentu i pokażę Wam, ile ja przerobiłam takich rzędów. Ja już przerobiłam sobie moją część tutaj reglanu. Trzeba oczywiście założyć na siebie już ten sweterek, spiąć sobie tutaj rękawki i zobaczyć, czy właśnie sięgamy pod paszkami, czy jest tutaj odpowiednia już dla nas wysokość. Ja tutaj przeznaczyłam około 28 cm po tym takim skosiku, natomiast na wprost jest około 23 cm i tutaj mam około 14 takich właśnie warkoczyków. Wy oczywiście możecie zrobić mniej lub więcej, to wszystko zależy od tego, ile potrzebujecie. Jeżeli uznacie, że to już jest ten koniec tego właśnie robienia razem rękawków z tyłem, to zatrzymujemy się i będziemy już rozdzielać robótkę w ten sposób, że będziemy już robić tylko przód i tył, a rękawki będziemy dorabiać później, czyli będziemy tutaj robić już tylko dookoła, tutaj tą część przodu i tyłu. Zaraz Wam oczywiście pokażę, jak to zrobić. Czyli tak, musimy sobie teraz nasz reglan zrobić w ten sposób, że jedną ze stron tutaj przerobić i jak gdyby zatrzymać się w tym miejscu, gdzie mamy rękawek. Nie przerabiać na razie nic, nie dodawać żadnych oczek, tylko zatrzymać się tu. Nie jest ważne, czy skończyliście na prawej stronie, czy na lewej, czy też tutaj na tej stronie. Chodzi tylko nam o to, żeby rozdzielić teraz rękawki. Czyli przerabiamy sobie jeden rządek tutaj i spotykamy się tutaj na rogu. Czyli tak, ja przerobiłam sobie już moją tutaj tą krawędź, tą pierwszą taką, w ten sposób i zatrzymałam się w miejscu, gdzie byłby mój marker, którego już wypięłam. Tu jest moje oczko łańcuszka do tutaj mojego rękawku. Oczywiście rękawka teraz nie będziemy przerabiać, więc trzeba go sobie po prostu złożyć tutaj w ten sposób i będziemy go pomijać. Czyli tak naprawdę jesteśmy tu, w tym miejscu,
I zrobimy sobie takie łączenie, żeby przejść na stronę, na tył panelu. Czyli tak, pomijamy rękawek, robimy sobie narzut, wbijamy się tutaj w ten środeczek, w który byśmy się wbijali, gdybyśmy robili rozszerzenie, i również wbijamy się w ten drugi środeczek. W ten sposób przekładam sobie włóczkę i robię jak gdyby dodatkowe tutaj półsłupek nawijany, takie dodatkowe oczko. Następnie przerabiam sobie już dalej, tak jak robilibyśmy teraz ten tylny panel, w ten sposób robię zwykłe półsłupki w tylną pętelkę. Czyli tutaj tak naprawdę chodziło o to, żeby połączyć tą część właśnie przedniego panelu z tylnym, pomijając tutaj tą część na rękawki. A ja połączyłam w ten sposób, że po prostu dorobiłam tutaj dodatkowe jedno oczko. Oczywiście, jeżeli macie swój pomysł, możecie zrobić inaczej. Ja chciałam, żeby to była jak najmniejsza właśnie dziurka, więc w ten sposób sobie tutaj połączyłam. I teraz przerabiamy sobie cały tutaj ten panel, aż do momentu, kiedy znowu dojdziemy do drugiego tutaj rękawku. Więc ja przerobię sobie tutaj tą część i znowu jestem przy moim drugim rękawku, czyli tutaj również pomijam tę część tutaj mojego rękawu, tak? Składam sobie tutaj na pół, przykładam sobie znowu dwa tutaj te boczki, które były i będę robiła to samo, co przy pierwszym. Ja już sobie tutaj wypnę mój marker, już wiem, gdzie mam tutaj miejsce, gdzie miałam to oczko z jednej strony i z drugiej strony. Po prostu robimy narzut, wbijam się w całą tą przestrzeń, wbijam się w całą drugą tą przestrzeń, przeciągam sobie włóczkę i robię dodatkowe tutaj półsłupek nawijany. I dalej robię już normalnie, czyli wbijam się w tylną pętelkę w ten sposób, robiąc tutaj ściek do końca. I tak będzie wyglądało tutaj to łączenie, jak gdyby w dwa miejsca, gdzie były tutaj miejsce na rozszerzenie, zrobiłam jeden półsłupek. I tak robię tutaj do końca. I zaraz Wam pokażę z góry, jak to właśnie będzie wyglądało. A tak wygląda już z góry ta część, którą przerobiliśmy. Czyli tak, w tym momencie mamy oddzielone już tutaj rękawki. Ja przerobiłam jeszcze cały tutaj rządek i tak właśnie będziemy teraz pracować, czyli tak naprawdę pracujemy sobie tutaj dookoła, pomijając tą część na rękawki, którą już tutaj wydzieliliśmy. Oczywiście musimy zrobić taką długość, jaką chcemy, może być naprawdę krótki, może być długi, w zależności od tego, jak sobie preferujecie. Ja przerobię kilka rzędów, zobaczę, zmierzę i zadecyduję, jaką długość będę chciała. Oczywiście na ile mi też wystarczy włóczki. I następnie będziemy przerabiać tutaj, wykańczać jeszcze rękawek i Wam pokażę, jak zrobić takie rękawki. Ja już przerobiłam sobie tutaj tą część, na razie się zatrzymuję i będę przerabiała rękawki. Tutaj tą długość na razie mam 50 cm i myślę, że dalszą część już będę przerabiała innym kolorkiem, o czym oczywiście Wam jeszcze pokażę. Natomiast jeżeli chodzi o rękawki, to już zaczęłam sobie robić rękawek, który również będzie składał się z tego wzorku, a już sam ściągacz będzie biały. Tą część tutaj będziemy przerabiać w bardzo podobny sposób, jednak będziemy musieli troszeczkę inaczej tutaj pracować ściegiem, ponieważ nie możemy robić dookoła, tylko wzór biegnie tam i z powrotem, więc tu pod paszkami będzie na pewno taki ścieg łączący. Ale oczywiście tego też tak nie będzie widać. Natomiast ja Wam pokażę właśnie, jak sobie tutaj zacząć i jak sobie robić dalej rękawek. Czyli tutaj mam mój drugi rękawek. Tu jest w ten sposób było łączenie. Zaczniemy sobie tutaj od tej części pod paszką, tu gdzie właśnie mieliśmy rozdział na panel i na rękawki. I tutaj na pewno będziecie mieć taką pęteleczkę, o, taką łączeniową. Po prostu zaczepimy sobie tutaj włóczkę, czyli zrobimy sobie pętelkę podstawową w ten sposób. Zmniejszymy sobie troszeczkę tą pętelkę. Przeciągniemy ją tutaj przez to oczko. Zrobimy oczko łańcuszka i jeszcze raz zrobimy sobie tutaj półsłupek nawijany w ten sposób. I oczywiście tutaj zaznaczamy sobie nasze pierwsze oczko. Tu było pierwsze oczko, tu było nasze oczko łańcuszka, a tu był cały półsłupek.
I tak musimy zrobić dookoła. Oczywiście tutaj troszeczkę Wam się zwiększa liczba oczek. Ja dookoła miałam 66, natomiast tutaj przez dodanie tego oczka wyszło mi około, że dodałam w sumie 2 oczka jeszcze tutaj, więc miałam 68. To nie ma w zasadzie znaczenia, byleby była taka sama liczba oczek w 2 rękawkach, czyli jeżeli robicie tak samo, to na pewno musi Wam wyjść taka sama liczba oczek. Czyli tak, tu mam pierwsze oczko. I znowu wyszukuję następnej tutaj pęteleczki. Mam tutaj taką pętelkę, więc zrobię tu jeszcze jedno oczko, pomimo że to nie jest oczkiem, ale żeby nie było taką dziurą, to po prostu zrobię tutaj półsłupek. Czyli mamy 2. I następnie robimy cały czas tak samo, 3, wbijając się w tylną pętelkę. Tu już mamy wszystko zahaczone, czyli tak naprawdę idziemy dookoła i oczywiście liczymy oczka, żeby wszędzie było tyle samo z rękawku jednego jak i drugiego. Tutaj powinno wejść mi 68 oczek. Ja przejdę dookoła i ja już przerobiłam sobie dookoła. Tu jeszcze zostało mi ostatnie oczko, czyli tak naprawdę tam, gdzie widzicie, że macie jakąś przestrzeń czy właśnie jakąś dziurkę, warto jeszcze sobie zrobić dodatkowe oczko, żeby właśnie tutaj nie było żadnych takich dziur. Oczywiście taka sama liczba oczek musi wejść w jednym, jak i w drugim rękawku, więc jeżeli dojecie tutaj 2 czy 3 oczka, to tak samo trzeba zrobić pod paszką właśnie w drugim rękawku. I teraz ja już jestem tutaj i tak jak mówiłam, nie możemy robić dookoła, czyli nie możemy iść dalej, ponieważ wzór biegnie tam i z powrotem, czyli jeżeli przerobiliśmy tutaj ostatnie oczko, to znowu będziemy wracać z powrotem i robić tutaj, potem znowu później wracać, robić tu i tak cały czas, po prostu dochodzimy do brzegu i nie będziemy robić dookoła i wracamy, czyli tak, ja sobie teraz wypinam ten mój marker na chwilę, oczywiście będziemy robić w ten sposób, że będziemy łączyć ze sobą tutaj, w tym oczku, w którym miałam zaznaczone, że to było pierwsze moje półsłupek nawijane, czyli tak, łączę ze sobą w ten sposób, robię oczko łańcuszka. Czyli tak jak mówiłam, musimy pracować dalej na tej krawędzi, wracać, czyli odwracam sobie moją robótkę w ten sposób, żeby było mi wygodniej. Oczywiście rękawek robimy na prawej stronie, więc musimy tak rozłożyć sobie nasz kardigan, żeby po prostu był już na prawej stronie. Następnie robię jeszcze półsłupek dokładnie w tym właśnie oczku, w którym tutaj mi wystaje oczko łańcuszka. Czyli jeszcze raz się tutaj wbijam. Może być troszeczkę zaciśnięte, musimy się tutaj przebić w tylną pętelkę i zrobić sobie zwykły półsłupek. I teraz musimy sobie oczywiście go znowu zaznaczyć, pomijając tutaj to oczko łańcuszka, które robiliśmy. Zaznaczamy sobie i robimy dalej, czyli po prostu wracamy w ten sposób. Robimy sobie zwykłe półsłupki, cały czas wbijając się w tylną pęteleczkę. I oczywiście ta liczba naszych półsłupków musi być ciągle taka sama, czyli u mnie będzie cały czas 68 półsłupków. Ja przerobię znowu dookoła i pokażę Wam jeszcze raz, jak będziemy tutaj przy moim znaczniku zawracać. Jeszcze raz. I przerobiłam sobie już kolejne tutaj moje kółeczko i doszłam do momentu, gdzie mam właśnie ten mój marker. I tutaj chciałam Wam pokazać, jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy odróżnili ostatnie oczko. I tak właśnie u mnie ostatnim oczkiem jest to oczko. Pomimo, że mam tu jeszcze takie oczko, one ma tak naprawdę zaczepioną tutaj tą pętelkę. I to oznacza, że to jest oczko łączeniowe i w to oczko tak naprawdę przerabiamy na początku, tutaj, wbijając się jeszcze raz właśnie w pętelkę. Gdy zaczniecie robić tutaj półsłupki, to zacznie Wam się robótka zwiększać. Okaże się, że będziecie mieć po prostu po 2 za każdym razem dodatkowy półsłupek i będzie coraz szerszy rękawek. Więc trzeba uważać, że ostatnim oczkiem jest oczko wolne, które nie ma po prostu żadnego tutaj zaczepienia. Mam nadzieję, że to widać i właśnie w tym momencie ja kończę ostatnim moim oczkiem w ten sposób. Tu już nie przerabiam, znowu wypinam sobie mój marker i znowu łączę ze sobą te oczka, czyli znowu będę pracowała od tej strony, czyli tak, i doszłam do tej strony i wracam tą stroną dookoła, dojdę tu i wracam tu, jak gdyby nigdy nie przechodzę przez to tutaj łączenie, tylko w tym momencie, kiedy ja tutaj to połączę ze sobą te dwie krawędzie, właśnie oczkiem ścisłym, w ten sposób,
połączymy. Robimy jeszcze jedno oczko łańcuszka. Będziemy pracować tą krawędzią, więc układamy sobie tak, żeby byłoby nam wygodniej. W ten sposób. I właśnie, tak jak mówiłam, tutaj od razu robimy ten półsłupek nawijany właśnie w tym oczku. Tu, gdzie nam wystaje to pierwsze oczko łańcuszko. Czyli robimy narzut i tu się wbijamy w tylną pęteleczkę. W ten sposób. I tu robimy nasze pierwsze oczko łańcuszka. I dalej przerabiamy znowu tak dookoła, do momentu, kiedy znowu dojdziemy do naszego znacznika. Cały czas wbijając się w tylną pętelkę. W ten sposób. Tym razem pracuję jak gdyby tutaj od tej strony, gdzie widzę moją prawą stronę, a wracając jak gdyby widzę tutaj lewą stronę. Tak naprawdę cały czas pracujemy na prawej stronie, ale po prostu część przerabiana, wracająca jest tutaj ta, którą widzimy jak gdyby tą naszą lewą stronę. W ten sposób przerobimy sobie znowu do końca i jeszcze raz pokażę łączenie. I znowu jestem na końcu. Tu jest moje ostatnie oczko, które sobie przerabiam. Jeszcze raz półsłupkami, czyli to tutaj, o które mam zaczepione, nie jest oczkiem, którym robię jeszcze oczko. W tym momencie znowu będę łączyła i będę zawracała, czyli dalej będę przerabiała tą stronę, tylko muszę po prostu razem połączyć ze sobą, żeby nie było żadnych tutaj dziurek. Łączymy sobie oczkiem ścisłym w ten sposób, robimy oczko łańcuszka i znowu sobie odwracam robótkę, żeby było mi wygodniej pracować. I tak jak widzicie, tu jestem jak gdyby w środku rękawa, czyli już na lewej stronie i w tym samym oczku jeszcze raz przerabiam sobie właśnie półsłupek. I znowu robię dalej, czyli raz będę od strony tutaj w środku w rękawki, a wracając znowu będę robiła na zewnątrz. Raz wewnątrz, raz na zewnątrz, tak naprawdę nie musimy nic przykładać, bo robimy sobie po prostu tak jakby dookoła okręgami. Słuchajcie, taką długość rękawka musicie zrobić, jaką Wam będzie odpowiadać. Ja założyłam, że jednak u mnie będzie większy ściągacz, więc ja myślę, że przerobię tak dookoła za łokieć i pokażę Wam, jak sobie dalej wykończyć. Ja już skończyłam przerabiać swoje rękawki. Ten już do końca wykończyłam również ściągaczem i teraz pokażę Wam na drugim rękawku, jak wykończyć sobie właśnie rękawek ściągaczem. Moje rękawki będą około 3/4, nie są to długie rękawki. Wy możecie oczywiście przerobić je do takiej długości, jaką chcecie. Ja tutaj osiągnęłam wysokość około właśnie do mniej więcej łokcia. I od łokcia już mam zrobiony ściągacz. Oczywiście Wy możecie robić dłuższy ściągacz bądź dłuższe rękawki, jak Wam jest wygodniej. Ja postanowiłam, że to będą krótsze rękawki i tak zakończyłam. Natomiast na drugim rękawku pokażę Wam, jak zrobić ściągacz i będziemy oczywiście tutaj lekko zmniejszać, bo wiadomo, na pewno macie tutaj szeroko, więc trzeba będzie troszeczkę oczek przerobić razem, żeby troszeczkę właśnie zagęścić ten ściągacz. Więc już bierzemy się za zrobienie drugiego rękawka. Jestem teraz przy drugim moim rękawku i zatrzymałam się tutaj w tym miejscu, gdzie biegnie właśnie w ten sposób warkoczek i ostatni rządek będę robiła jeszcze tą włóczką, zanim przejdę do ściągacza białej włóczki, to przerobię jeszcze ostatni rządek zmniejszający, czyli tak, zatrzymujemy się właśnie w tym momencie, kiedy przerobiliśmy sobie jak gdyby od tej strony lewej, robiąc dookoła i teraz będziemy sobie właśnie zmniejszać. Teraz tak, słuchajcie, ja mam 68 oczek, tutaj sobie połączę i te 68 oczek u mnie jest akurat podzielne przez 4, więc będę zmniejszała w ten sposób, że przerobię 2 oczka normalnie, a trzecie i czwarte przerobię razem, czyli co 4 oczka tak naprawdę poświęcę na taki panel zmniejszający. 2 oczka bez zmniejszania i 2 z zmniejszaniem. Jeżeli Wy macie również podzielną liczbę na przykład przez 4 czy przez 5, to możecie robić tak jak ja. Jeżeli natomiast wyszło Wam oczywiście tak, że się nie da podzielić równiuteńko, no to wiadomo, można sobie robić tak samo jak ja, czyli na przykład 2 właśnie zwykłe i trzecie i czwarte zmniejszające, natomiast to jak wyjdzie na końcu, na przykład zostaną Wam 3 oczka, można przerobić po prostu 1 i 2 razem. To naprawdę nie ma znaczenia. Chodzi tylko o to, żeby przerobić 2 rękawki tak samo, czyli ta liczba nie musi być wcale podzielna. Na końcu możemy zrobić tak, jak nam wyjdzie. Ważne, żebyśmy zrobili po prostu przy obu rękawkach tak samo. U mnie akurat tak się złożyło, nie układałam, że wyszła podzielna przez 4 i po prostu będę sobie zmniejszała tutaj właśnie tą szerokość tego rękawka, ponieważ ona jest tutaj dosyć spora. Czyli robimy tak.
jak robiliśmy do tej pory. Robię oczko łańcuszka, przekręcam sobie moją robótkę i tak jak mówiłam, będę zmniejszała. Czyli tak, pierwsze oczko robię normalnie, wbijając się tutaj. To jest moje pierwsze oczko. Można oczywiście je zaznaczyć. Robię drugie oczko normalnie, tak, zwyczajnie. I właśnie to trzecie i czwarte robię razem. Czyli robię narzut, wbijam się tu w dwa oczka i robię, przerabiam jako jedno. I znowu następny mam zwyczajne oczko. Raz. Tu mam niestety łączenie niteczki. Muszę jakoś przerobić, żeby było tutaj niewidoczne. Dwa. W ten sposób. I trzecie i czwarte mam razem. Czyli po prostu u mnie przez to, że liczba 68 jest podzielona przez 4, wyjdzie tak samo. Czyli po prostu powinnam zakończyć zmniejszeniem dwóch ostatnich oczek. Ale tak jak mówię, nie jest to do końca ważne. Ważne jest tylko, żeby po prostu odpowiednio zmniejszyć pod siebie. Może potrzebujecie większe zmniejszenie bądź mniejsze. Nie wiem, jak Wam po prostu rękawki weszły. To tak naprawdę zależy od Was. Trzeba sobie po prostu spróbować i przerobić ten ostatni rządek, nie bać się pokombinować. I ja właśnie tak sobie zrobiłam i zadecydowałam, że to zmniejszenie właśnie będzie trzecie i czwarte oczko każdego takiego segmentu, czyli przerabiam dwa zwyczajnie, a trzecie i czwarte przerabiam razem i tak oczywiście przerabiam dookoła. I słuchajcie, właśnie o to mi chodziło, żeby tutaj z prawej strony właśnie wyodrębnić jeszcze cały ten łańcuszek i żeby został nam taki łańcuszek, ponieważ właśnie później będziemy dalej kontynuować na tym łańcuszku, żeby była ładniejsza krawędź. Czyli po prostu kończymy w ten sposób, zmniejszający tutaj na tej prawej stronie, przerabiamy sobie oczko. Możecie też oczywiście przerabiać, na przykład jeżeli macie bardzo szerokie, co drugie oczko zmniejszenie. To mówię, to wszystko zależy, jak po prostu Wam wyszły rękawki, jak bardzo szerokie. Przerobię sobie do końca i pokażę Wam przy końcu, co dalej. I ja już przerobiłam sobie do końca moje zmniejszenie i ostatnie tutaj już jest połączenie właśnie ze sobą tych dwóch końców. I tak naprawdę tutaj już odcinamy sobie tą włóczkę i ją zabezpieczamy tutaj oczkiem ścisłym, ponieważ już w tym momencie ja kończę pracować na tej włóczce, bo ściągacz będę robiła w kolorku białym. Jeżeli Wy chcecie kontynuować dalej takim samym kolorkiem, oczywiście możecie, może być jednokolorowy sweterek, ja natomiast obawiam się, że nawet by mi nie starczyło już włóczki, więc postanowiłam, że zrobię w kolorze białym i będę robiła podwójną włóczką, żeby wiadomo, nie było tutaj za cienki ściągacz, tutaj było więcej włóczek, więc tak samo tutaj zrobię podwójną. Będę pracowała na troszeczkę mniejszym szydełku, numer 4 i będę na nowo zaczepiała włóczkę, czyli robimy sobie oczko podstawowe w ten sposób. Przekładam w tym miejscu, gdzie miałam to łączenie takie, w ten sposób pod spodem. Robię oczko, robię narzut i robię jeszcze raz tutaj półsłupek nawijany. W tym momencie musimy przerobić tutaj w same półsłupki nawijane, wbijając się w całe oczko w ten sposób. Czyli po prostu robimy narzut, wbijamy się w całe oczko i robimy dookoła półsłupki nawijane i jak zrobię dookoła, to pokażę Wam, co dalej. I ja już przerobiłam sobie dookoła moje wszystkie oczka. Oczywiście staramy się wbijać w każde oczko, ewentualnie tu, jeżeli mamy zbyt luźno, możemy dodać dodatkowe oczko. Mi po zmniejszeniu wyszło 51 oczek. Jeżeli uznacie, że potrzebujecie tutaj mieć jeszcze więcej, można oczywiście zrobić dodatkowe. Teraz będziemy łączyć. Oczywiście ja sobie nie zaznaczyłam, ale tutaj było moje pierwsze oczko łańcuszka, a tutaj było pierwszy mój półsłupek nawijany. Czyli chodzi mi teraz o to oczko tutaj. Ja się przez nie przebiję, przełożę i połączę ze sobą oczkiem ścisłym te dwa rzędy. I tak będziemy pracować. Tym razem, żeby zrobić ten ściągacz, będziemy pracować dookoła, ale będziemy łączyć ze sobą rzędy, czyli będzie nam powstawał tutaj taki ściek. Nie będziemy robić dookoła tak po prostu, żeby była różnica poziomów,
tylko będziemy właśnie tutaj ze sobą łączyć, czyli będzie na pewno szef, tak jak tutaj był szef, ale zazwyczaj w każdym sweterku i na rękawkach on jest, więc nie ma się co przejmować. Czyli tak, będziemy zawsze robić tak, oczko łańcuszka, będziemy robić narzut i będziemy się wbijać w tylną pęteleczkę, ale nie łańcuszka, tak jak tutaj widzicie, jest tu cały łańcuszek, w ogóle pomijamy te pętelki z tego łańcuszka, tylko musimy wyszukać o taką tutaj pęteleczkę, pod łańcuszkiem jak gdyby. Ona tutaj jest i to jest nasze pierwsze oczko i oczywiście, jeżeli macie problem jeszcze odróżnić, gdzie jest oczko, gdzie już nasz półsłupek, można sobie zaznaczyć to ostatnie oczko, pomijając tutaj to oczko łańcuszka. I dalej pracujemy dookoła tak samo, czyli narzut, odwracamy sobie tutaj robótkę, pomijamy sobie te nasze właśnie oczka i tutaj jak gdyby pod wyszukujemy taką pęteleczkę. Naprawdę jest ją łatwo tutaj rozpoznać, jest tutaj jako po prostu taka pęteleczka, nie ma tutaj nic innego, żeby się pomylić, czyli po prostu wbijamy. A po czym poznamy, że robimy dobrze? Po tym, że właśnie tutaj wyciągniemy taki ładny warkoczek, czyli wtedy mamy pewność, że dobrze się wbiliśmy. I takim sposobem już robimy dookoła, znowu, cały czas, do momentu, aż przejdę tutaj. I jestem już tutaj na końcu. Chciałam jeszcze pokazać Wam ostatnie oczko. Tu jest moje ostatnie oczko. To nie to, przy którym widać właśnie oczko łańcuszka, ponieważ jeżeli zaczniemy się również wbijać w to oczko, to tak naprawdę zaczniemy sobie powiększać ten ściągacz, czyli będziemy rozszerzać, a też tutaj już nie byłoby o co złapać. Więc ostatnim oczkiem jest po prostu ta pętelka z tego oczka. I znowu wypinam sobie mój marker, tu sobie zaznaczyłam, będę łączyła. Tutaj pamiętajcie, że właśnie różnicą jest to, że robimy dookoła, pomimo że ja tutaj właśnie łączę, tak jak podobnie jak tutaj, to musiałam sobie odwrócić, żeby zawracać, a tu cały czas robię dookoła. I teraz po połączeniu znowu robię oczko łańcuszka i robię sobie półsłupek, również w tym właśnie oczku, wyszukując tutaj najbardziej pod spodem dla tego oczka tej pętelki. O, tutaj, u mnie ona jest tutaj. Musicie właśnie dobrze sobie odwrócić i popatrzeć, która pętelka jest tutaj taka pierwsza Wasza z tego oczka. U mnie jest tutaj i przerabiam sobie tą pętelkę i idę dalej. I tak robimy sobie dookoła. Oczywiście oczka już nam się nie powinny zwiększać, więc po prostu pilnujcie sobie, żeby dobrze się wbić i dobrze sobie zahaczać. I ściągacz robimy tak naprawdę do momentu, kiedy Wam odpowiada. Ja zrobię taki sam, jak robiłam poprzednim, czyli około 10 cm. Bardzo łatwo można liczyć te oczka, te rzędy tutaj, więc wiadomo, kiedy po prostu mamy tyle samo. Czyli tak, ja skończę mój ściągacz na rękawkach. Oczywiście ostatnie łączenie jest tak samo łączeniem oczkiem ścisłym i trzeba sobie powiązać tutaj włóczki do środeczka, pochować, żeby nam tutaj już nic nie przeszkadzało. I po oczywiście ściągaczach zajmiemy się już wykończeniem naszego głównego takiego wielkiego ściągacza do naszego kardiganu. Moje rękawki już są gotowe, więc możemy zająć się wykończeniem tutaj całego sweterka. Będę robiła ściągacz dookoła sweterka z tej samej włóczki, co robiłam sweterek, ale żeby sobie go ładnie tutaj zrobić, będę potrzebowała wyprofilować sobie tutaj troszeczkę boki, ponieważ nie chcę, żeby one były kwadratowe po tych tutaj końcach, na początku i na końcu, więc na początek przerobię taki łańcuszek dookoła, który po prostu wyprofiluje troszeczkę krawędź. Więc tak, zaczepimy sobie włóczkę tutaj na szyjce, tu gdzie jest kark, mniej więcej po środku, ponieważ tutaj też będzie taki szef łączeniowy jak przy rękawkach, ale na kartku będzie go akurat najmniej widać, bo wiadomo, tam są zawsze włosy, czy też jakaś fryzura, więc może nie do końca będzie nam to przeszkadzać. Czyli tak, zaczepiamy sobie po prostu włóczkę, no a gdzieś mniej więcej w środkowym oczku, możecie przeliczyć, bądź mniej więcej i robimy oczko. To będzie nasze tutaj pierwsze oczko, więc możemy sobie je zaznaczyć, co prawda też będzie je widać. I teraz będę robiła dookoła taki zwykły właśnie łańcuszek. Po prostu wiem, że tutaj są ładne oczka, ale nie wszędzie te krawędzie są ładne, więc na razie przerobimy sobie dookoła po prostu zwykłe oczka ścisłe, luźniutko, nie staramy się ich mocno zaciskać, bo wiadomo, że one potrafią właśnie nam tutaj się troszeczkę zawęzić. Czyli tak, przerobię sobie takie oczka
I zaraz Wam pokażę, co zrobię tutaj na tych rogach. I tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy właśnie, gdzie się łączy tutaj dekolt z naszym panelem przednim, będę starała się zaokrąglić troszeczkę ten dekolcik, czyli tak, pomijam sobie tutaj 3 oczka, raz, dwa, trzy i mniej więcej tutaj na tej samej wysokości, tutaj nie mamy tego brzegu, ale mniej więcej możemy sobie oszacować, ile on zajmuje. Będę starała się zrobić tak na pół okrągłu, czyli tak po prostu będę się wbijała pomiędzy, można oczywiście wziąć mniejsze szydełko, będzie wygodniej. Znajdę po prostu pomiędzy jakieś tutaj oczka, które będą mogła zaczepić włóczkę i przerobię sobie, może za dużo tutaj, i przerobię sobie po prostu oczka ścisłe, starając się iść właśnie tak troszeczkę na ukos. Nie jest właściwie ważne, gdzie się wbijecie, ważne, żeby wizualnie to ładnie wyglądało. Mniej więcej takie zaokrąglenie. Będzie później prościej i ładniej wyglądał nasz ściągacz. O, widzicie, nawet nie przypuszczałam, że mi to tak ładnie wyjdzie. W ten sposób. Mamy takie zaokrąglenie. Tutaj no jest ten rożek, ale go też nie będzie widać. Można będzie sobie go tutaj ewentualnie podszyć, czy nawet zostawić, ponieważ tak jak mówię, no nie będzie taki widoczny. I tutaj idąc dalej, ja już sobie zmienię na większe szydełko, będziemy starali się tak samo mniej więcej wbijać się właśnie tutaj w te nasze oczka. Nie ma tutaj ładnych oczek, ale to naprawdę nie robi żadnego problemu, ponieważ tak, możemy się wbijać tutaj tak jak tutaj, po prostu w jakiekolwiek oczka. Ja sobie założyłam, że będę się wbijała tutaj w te oczka, które widzimy i jeszcze pomiędzy robiła 2, żeby nie było zbyt gęsto, znaczy zbyt luźno właśnie, żeby nam się robótka tutaj nie zwężała. Będę robiła 2 oczka w tej przestrzeni pomiędzy takimi łańcuszkami. Czyli po prostu wybieram sobie jakiekolwiek tutaj oczka, tutaj na przykład, i zaczepiam, robiąc taki łańcuszek. Ja bardzo często robię takie łańcuszki przy moich sweterkach, więc ktoś, kto ogląda, to na pewno wie, o co chodzi. Robię go po prostu mniej więcej. Natomiast staram się zachowywać, wbijać w te same mniej więcej miejsca, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj naprawdę nie ma żadnego problemu, bo tak jak rozszerzycie sobie robótkę, mamy tutaj jakąś pętelkę i zawsze na przykład przy każdym takim łańcuszku tym wbijam się w tą. Tu natomiast widzę, że szydełko mi się opiera o taką większą pętelkę, więc też ją zahaczam i tu zahaczam sobie o całe oczko. I tak idę sobie przez ten panel, ponieważ tak jak mówię, no ten panel jest niewykończony i dochodzę znowu tutaj do tego brzegu i znowu będę starała się go troszeczkę zaokrąglić. To zaraz Wam pokażę. Jestem już tutaj na kolejnym moim rogu, zeszłam sobie już tutaj na dół i tutaj również będę starała się zrobić taki właśnie półłuk, chociaż tutaj już mi się troszeczkę tak układa, ale zrobię to samo, czyli tak mniej więcej jak mam tutaj 3 oczka, raz, dwa, trzy, mniej więcej po tej stronie będę starała się tak zaokrąglić. Znowu wezmę sobie mniejsze szydełko i postaram się powbijać po prostu na ukos jakieś tutaj wystające pętelki, starając się nie tworzyć jakichś dodatkowych właśnie dziurek. Po prostu wyszukiwać sobie mniej więcej. Też nie jest ważne, ile tych oczek zrobimy. W ogóle suma tych oczek tutaj nie jest ważna. Wzór od nas tego tutaj nie będzie wymagał. Po prostu staramy się wizualnie ładnie zrobić. I ostatnie wbić tutaj w 4. oczko w ten sposób, mniej więcej. Jak widzicie, też nie jest to jakoś tak trudne. Wychodzi w miarę jak zaczniemy po prostu na skos robić łańcuszek. I oczywiście dalej robimy tak samo. Tutaj też robię łańcuszek, pomimo że on już tutaj jest. Chcę, żeby był w całości taki ładny. I tak musimy zrobić dookoła, czyli jeszcze zostaną tutaj mi cały dół i 2 rogi. Jeden na dole, drugi na górze. I dopiero jak dojdę tutaj do mojego znacznika, będziemy wykonywać wzór. Ja to przerobię i zaraz pokażę. I ja już przerobiłam sobie tutaj mój cały łańcuszek dookoła. Jestem w miejscu, gdzie jest mój marker i tutaj oczywiście połączymy sobie razem łańcuszek z oczkiem. Muszę sobie niestety wziąć mniejsze szydełko, bo tutaj czasami po prostu się nam oczko zaciągnie. W ten sposób i połączymy razem.
Następnie już zaczynamy robić wzór. Wzór będzie taki sam dokładnie jak na ściągaczu, czyli tak jak już przerabialiście, to na pewno wiecie, jak to robić. Natomiast na początek, wiadomo, musimy sobie zrobić zwykłe półsłupki, znaczy półsłupki nawijane, bo po prostu tutaj nic nie ma, jest zwykły łańcuszek. Czyli zaczynamy od razu w tym oczku tutaj, co wbijaliśmy się, żeby nie pomijać, i robimy sobie od razu tutaj nasz półsłupek i zaznaczamy. I tak musimy przerobić znowu dookoła, starając się tutaj powbijać w nasze oczko łańcuszka, cały czas przerabiając dookoła. Może być troszeczkę na początku ciężko, więc można ewentualnie właśnie wziąć mniejsze szydełko, na przykład 4 mm, później sobie przełożymy na większe. Wiadomo, to początkowy łańcuszek może być ciężko się nam tu poprzebijać. Czyli robimy dookoła półsłupki nawijane. Ja już przerobiłam sobie całe tutaj dookoła rządek półsłupków nawijanych. Oczywiście łączymy je tutaj oczkiem ścisłym. I w trakcie przerabiania tych półsłupków zdecydowałam, że jednak nie będę robić takiego samego wzoru jak na ściągaczu. Zrobię troszeczkę inny, więc jest po prostu mała zmiana, ale tak to u mnie bywa. Oczywiście te półsłupki wykorzystamy, ale wzór będzie troszeczkę inny. Czyli robimy tak, dwa oczka łańcuszka i w tym momencie będziemy robić również półsłupki nawijane, ale przekładane. Raz z przodu, raz z tyłu. Czyli tu wbijam się z przodu i robię od razu cały półsłupek, natomiast tu robię narzut, wbijam się, zahaczając jak gdyby tutaj z tyłu ten półsłupek, że z tej strony mam szydełko, przekładam szydełko i od razu przekładam przez wszystko. Bardzo podobny wzór tworzy się właśnie z całych słupków, ja natomiast zrobię tutaj z półsłupków, czyli będzie troszeczkę taki krótszy. I znowu narzut, wbijam się tak, żeby tutaj zahaczyć cały ten mój słupeczek, półsłupek i przekładam od razu przez 3. I znowu narzut, tym razem wbijam się tutaj od tyłu i przez 3. I teraz z przodu, czyli na zmianę. Raz z tyłu, raz z przodu. I tak trzeba będzie przerobić tutaj do końca. Ja oczywiście nie wiem, czy mam liczbę parzystą, czy nie, no bo tak jak mówię, nie liczyłam oczek, a zmieniłam w trakcie. Fajnie by było, gdybyśmy mieli liczbę oczek tutaj parzystą, żeby ładnie skończyć. Ja zobaczę, jak tutaj przy końcu będzie, w razie czego dodam tutaj jeszcze oczko. Na razie się tym nie przejmuję, tego nie będzie widać, więc po prostu przerabiamy sobie dookoła, raz z tyłu, raz z przodu. W ten sposób i dojdę tutaj i zaraz Wam pokażę. Ja już skończyłam sobie robić mój rządek. Moja liczba tutaj półsłupków wyszła jednak nie taka jak powinna, to znaczy właśnie nieparzysta, ponieważ właśnie skończyłam tutaj na przednim i teraz powinnam zahaczyć o tylny. Jak zahaczę o tylny, będę miała tutaj taką troszeczkę większą przerwę między właśnie przednimi, więc chciałabym skończyć na przednim, żeby po prostu było tak na zamiankę, a te dwa oczka traktować jako właśnie zaczepianie o tylny. Więc jeżeli skończyliście tak, że macie tutaj przedni, no to super, w porządku, po prostu będziemy robić dalej. Ale jeżeli macie tutaj słupek, którą byście zahaczyli o tylny, to pokażę Wam, co zrobić. Po prostu przerobię go 2 razy, czyli tak, najpierw przerobię go tutaj zahaczając z tyłu i w ten sposób, a później jeszcze raz przerobię go tutaj zahaczając z przodu. I będzie to takie tutaj rozszerzenie tak naprawdę, ale tego nie będzie widać. W następnym już tutaj rzędzie będziemy mieć prawidłowo. I teraz zaczepiamy tutaj łańcuszek. Mieliśmy tutaj 2 oczka łańcuszka, więc zaczepimy sobie w to drugie oczko w ten sposób. Połączymy. I dzięki temu już w następnym rzędzie nie będzie takiej różnicy. Oczywiście w następnym rzędzie nie dodajemy. Już mamy parzystą liczbę oczek, więc po prostu robię 2 oczka łańcuszka i przerabiam sobie dalej. Przerabiam oczywiście tutaj od tego słupeczka, zaczynam z przodu, idąc cały czas tak samo, w ten sposób. I jak dojdę tutaj na końcu, moim ostatnim słupkiem będzie ten słupek i później znowu będzie łączenie. To zaraz Wam jeszcze pokażę. Ja już przerobiłam sobie kolejny rządek i jestem właśnie w tym miejscu, gdzie tutaj rozszerzałam. Tutaj delikatnie widać, że właśnie nam się zwiększył o 1 rządek, ale tak naprawdę to jak się ktoś przyjrzy, to tylko zobaczy. Czyli znowu łączymy sobie tym łańcuszkiem w drugim oczku od łańcuszka. Łączymy w ten sposób.
i znowu robimy 2 oczka łańcuszka. I tak robimy cały czas, czyli na przemian, z przodu, z tyłu, z przodu, z tyłu, dotąd dopóki chcecie, jak szeroki ma być właśnie ten ściągacz. Ja natomiast jeszcze Wam pokażę tutaj, ponieważ tu w pewnym momencie im dłuższy zaczniemy robić, to trzeba będzie zrobić delikatne właśnie rozszerzenie. Będziemy je robić bardzo podobnie, tak jak tam pokazywałam. Dojdę tutaj i dokładnie Wam pokażę. I gdy dojdziecie właśnie do krawędzi, do tych wszystkich 4 krawędzi, które były tutaj tak zrobione w półk, im wyżej zaczniecie robić ściągacz, może się okazać, że właśnie on się tak zacznie zwijać i w którymś momencie trzeba będzie dołożyć tych półsłupków. Ja nie będę dokładała za każdym razem, będę robiła to tylko w momencie, kiedy widzę, że już jest tutaj dosyć no tak luźno, że potrzeba dołożyć tych półsłupków. Czyli w tym momencie robię już w 4. okrążeniu, w 5. nie zrobię, może w 6. jeszcze zobaczę. Ale chodzi o to, żeby pokazać Wam właśnie, jak to zrobić. Czyli tak, musimy tak naprawdę trzymać się wzoru. Czyli tu zrobiliśmy, ja wybrałam sobie takie mniej więcej słupki, które są mniej więcej tutaj tak na środku. Na przykład to będzie ten i ten. I w tych 2 półsłupkach musimy zrobić jak gdyby zwiększenie. I żeby wzór się właśnie zachował, musimy dokładnie zrobić tak samo jak tam. Czyli tak, tutaj zrobię półsłupek od tyłu, w ten sposób. I jeszcze raz ten półsłupek zrobię z przodu. To jest moje pierwsze zwiększenie, w ten sposób. Następnie, oj mi się tutaj nie wzięło, nie zabrało, jeszcze raz, czyli z przodu. Następnie, jak widzicie, mój kolejny półsłupek jest z przodu, więc nie mogę mieć 2 z przodu, więc ten od razu przerobię z tyłu. Po prostu przerobię go, jak gdyby wbijając szydełko od tyłu i jeszcze raz przerobię wbijając od przodu. I w zasadzie to by było na tyle, czyli robię jak gdyby tylko takie 2 zwiększenia w 2 półsłupkach, żeby po prostu zachować wzór. I mniej więcej staram się robić to na rogach, wiadomo, bo na tych różkach nam się tutaj będzie zawijało. I następnie przerabiam dalej i to samo robię przy kolejnych krawędziach. W zależności właśnie od tego, jak widzicie, żeby Wam się tutaj nie zaginało. Ja przerobię kilka takich rzędów, pokażę Wam, jak u mnie to wygląda i w zasadzie nasz kardigan będzie już gotowy. Ja już przerobiłam sobie dookoła kilka rzędów, dokładnie to jest chyba 5, około 6 rzędów, mi tyle wystarczy. Tutaj już nie potrzebowałam dodawać więcej oczek. Jeżeli planujecie zrobić szerszy paseczek, to wiadomo, tych oczek trzeba będzie pewnie dodać w trakcie kilka. I to w zasadzie byłby koniec, więc można się już cieszyć swoim kardiganem, zakładać na zimowe dni. Ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście ze mną ten filmik. Dziękuję Wam, że jesteście, że przybywacie i oczywiście zapraszam Was na kolejny mój filmik. Do zobaczenia.